Często mówicie mi, że podcasty o historii to wasze ulubione odcinki moich podcastów, więc oto i nowy odcinek. Teraz mało się tutaj pojawia na kanale podcastów i filmików, ale to dlatego, że jestem bardzo zajęta przygotowywaniem kursów A2 i B1, na które możecie zresztą się już zapisywać. Pamiętajcie, że na te kursy teraz możecie dostać 50% zniżki, więc myślę, że warto. Opierają się one na moich podcastach, jedyna w nich różnica jest taka, że kurs B1 to kurs, który przygotowuje Was do egzaminu na poziomie B1, do certyfikatu z języka polskiego. Kurs A2 jest po prostu kursem językowym, więc tam nie przygotowujemy się konkretnie do egzaminu, aczkolwiek jeśli planujecie zdawać egzamin, to na pewno Wam pomoże, bo pojawia się tam gramatyka, słownictwo, które już powoli przygotowuje Was w przyszłości do ewentualnego zdania egzaminu. Na kursie B1 są typowe zadania egzaminacyjne, jest powtórka całej gramatyki, są podcasty i są też ćwiczenia na mówienie i napisanie, dzięki którym możecie się sprawdzić i dzięki którym ja mogę sprawdzić Waszą wiedzę, bo ja sprawdzam te ćwiczenia i potem Wam je odsyłam. Ostatnio zresztą dużo mówiłam o tych kursach w moim filmiku, w którym też mogliście sprawdzić Waszą wiedzę, bo był to taki filmik z testem na poziomie B1, więc odsyłam Was do tego filmiku, do którego link wstawiam na YouTubie, jeśli ktoś ogląda ten podcast na YouTubie. A jeśli ktoś z Was jeszcze mnie nie zna, to ja mam na imię Ania, jestem nauczycielką języka polskiego jako obcego, a to jest Płynnie po polsku, kanał i podcast dla osób, które uczą się języka polskiego. Transkrypcje i ćwiczenia do tego podcastu znajdziesz na moim Patreonie, bo poza kursami mam też Patreona i tam też możesz dostać różne dodatkowe materiały do nauki języka polskiego. Są, tak jak mówiłam, transkrypcje i ćwiczenia, ale są też spotkania grupowe i indywidualne. Mamy grupę na WhatsAppie, na której sporo się dzieje, więc bardzo zachęcam Was do zajrzenia na Patreona, jeśli jest to coś, co Was interesuje. Podcastów o historii już bardzo dawno nie było, więc przypomnijmy sobie troszkę, co wydarzyło się w ostatnim podcaście o historii Polski i później powiem Wam o ciągu dalszym tej historii. To co? Chyba możemy zaczynać. Ostatnio mówiliśmy o nowej dynastii Polski, która się zaczęła, o dynastii Jagiellonów. W ostatnim podcaście o historii mówiłam Wam o Władysławie Jagielle, który zmarł w 1434 roku. Tron Polski po Władysławie Jagielle objął jego syn Władysław Warneńczyk. Mówiłam Wam już też, że Władysław Warneńczyk był synem Władysława Jagiełły, który urodził się w już późnych latach Władysława, to znaczy późnych, jeśli mówimy o dzieciach, bo Władysław miał już około chyba 60 lat, kiedy urodził się Władysław, dlatego podejrzewano jego żonę Zofię o zdradę. Ona jednak zapewniała o swojej niewinności, zapewniała, że był to faktycznie syn Władysława, więc nie dochodzono już później za bardzo do tego, czy faktycznie miała rację, czy nie. W każdym razie stało się tak, że Władysław Warneńczyk, bo tak go nazywamy, miał tylko 10 lat w chwili wstąpienia na tron i był królem Polski przez jedyne 10 lat, bo zmarł bardzo wcześnie, już w 1444 roku. Poza tym, że był królem Polski, był też królem Węgier przez 4 lata, bo poślubił Elżbietę Luksemburską. Początki rządów Warneńczyka nie były łatwe, bo był bardzo młody, więc poza tym, że nie mógł sprawować tak naprawdę władzę w kraju sprawował jego regent, był to biskup Zbigniew Oleśnicki, to w kraju ponadto toczyła się wtedy wojna z Krzyżakami. Pamiętacie o Krzyżakach? Ostatnio mówiłam Wam o znanej bardzo bitwie pod Grunwaldem z 1410 roku, ale takich wojen z Krzyżakami było sporo w polskiej historii. Krzyżacy, takich nazywamy, był to formalnie zakon krzyżacki, a bitwa pod Grunwaldem była po prostu chyba najsłynniejszą bitwą, którą stoczyliśmy z Krzyżakami. Może dlatego, że tę bitwę wygraliśmy, ale została stoczona wcześniej. To była inna wojna polsko-krzyżacka. Nazywamy ją Wielką Wojną z 1409-1411.
teraz była kolejna wojna polsko-krzyżacka z lat 1431-1435, ale będzie i było ich jeszcze więcej. Będzie jeszcze wojna 13-letnia, o której później Wam będę mówić, która zacznie się w 1454, a te wojny trwały już tak naprawdę od początków XIV wieku. Taka bezpośrednia przyczyna tych wszystkich wojen z Krzyżakami była taka, że Krzyżacy zajęli Pomorze Gdańskie, które należało kiedyś do Polski i które Polacy bardzo chcieli odzyskać, bo w tamtych latach, zresztą dzisiaj też, dostęp do morza był bardzo, bardzo ważny i każdy, kto mógł, chciał mieć dostęp do morza. Dlatego Polacy bardzo zaciekle walczyli o dostęp do tego Pomorza Gdańskiego. Stolicą państwa krzyżackiego był Malbork. Malbork to dzisiaj dosyć słynne polskie miasto, właśnie na Pomorzu Gdańskim, które możecie zwiedzać, bo jest tam słynny zamek, właśnie Zamek Krzyżacki. I dzisiaj jest to takie miejsce wielu wycieczek, wielu turystów, dlatego bardzo, bardzo Wam polecam. Malbork i Pomorze Gdańskie uda się nam jeszcze zdobyć, ale dopiero po wojnie 13-letniej, więc może wróćmy jeszcze do Władysława Warneńczyka na chwilę, a potem zajmiemy się tym, co będzie później. Warneńczyk był królem, który nie miał zbyt dużo szczęścia. Nie miał zbyt dużo szczęścia w swoim panowaniu, nie miał zbyt dużo szczęścia w swoim życiu miłosnym nawet. Mówiłam Wam, że miał żonę, która była wdową po królu Węgier. Była to Elżbieta Luksemburska. Elżbieta jednak była oczywiście starsza od Warneńczyka, bo miała chyba około 30 lat w chwili, kiedy proponowano jej rękę 10-letniego Władysława Warneńczyka. Została wdową, ale została wdową w ciąży, bo król Węgier zmarł przed poznaniem swojego syna. Dlatego Elżbieta bardziej widziała na tronie węgierskim swojego syna niż króla Polski, z którym nie miała niczego wspólnego. Ironia losu była taka, że też nazwała swojego syna Władysław. Wszyscy chyba nazywają się Władysław, Władysław Jagiełło, Władysław Warneńczyk i jeszcze syn Elżbiety Luksemburskiej też był Władysławem. W każdym razie udało jej się go nawet koronować na początku, ale ostatecznie przegrała, powiedzmy, tę bitwę, można powiedzieć, o tron węgierski i to Warneńczyk ostatecznie został królem Węgier. Z czego jest znany Władysław Warneńczyk? Ze swoich krucjat, które prowadził przeciwko Turkom. Pierwszą taką krucjatę wygrał, było to w 1443 roku. Ale Władysław chciał jeszcze więcej, więc wyruszył na kolejną wyprawę, chociaż wszyscy mu to odradzali. W ten sposób właśnie zginął bardzo młodo, w 1444 roku zginął 10 listopada i zginął właśnie pod Warną, gdzie doszło do bitwy z Turkami, dlatego nazywamy go dzisiaj Warneńczykiem, od słowa Warna, od nazwy Warna. Co jednak ciekawe, ciała Warneńczyka nigdy nie odnaleziono. Dlatego powstały takie różne domysły, przypuszczenia, że może jednak Władysław przeżył tę bitwę, że może gdzieś się ukrywa. Z tego też właśnie skorzystał trochę brat Władysława. Władysław miał brata Kazimierza, który w tym czasie przebywał na Litwie, na tronie litewskim i stamtąd właśnie prowadził negocjacje z różnymi możnowładcami z Polski, którzy proponowali mu koronę króla Polski po śmierci jego brata. On, żeby wynegocjować jak najlepsze warunki tej korony, przeciągał umowy z tymi właśnie panami polskimi, żeby wszystko mogło potoczyć się na jego warunkach. Po śmierci Warneńczyka nastąpił więc okres bezkrólewia. W Polsce nie było króla i był to najdłuższy i największy kryzys dynastyczny dynastii Jagiellonów, z jakimi dynastia Jagiellonów miała kiedykolwiek do czynienia. Czy Kazimierz faktycznie nie był pewny co do śmierci brata? Niekoniecznie. Kazimierz po prostu bardzo nie chciał inkorporacji Litwy do Polski. On był na tronie litewskim, ale bardzo już zżył się z Litwą przez te kilka lat i nie chciał, żeby panowie polscy uznali, że Litwa zostanie włączona do Polski bezpośrednio, tylko dlatego, że Kazimierz przecież jest Polakiem zasiadającym na tronie na Litwie. Bo to właśnie Litwę Kazimierz traktował jako swoje dziedzictwo.
Po ustaleniu jednak, że Polska uszanuje w pełni niezależność Wielkiego Księstwa Litewskiego i po ustaleniu, że Litwa i Polska będą połączone jedynie unią personalną, Kazimierz zgodził się przyjąć polską koronę w 1446 roku. Rok później, w 1447 roku, został uroczyście koronowany na Wawelu. Brat Władysława, Kazimierz, miał troszkę więcej szczęścia i rządził trochę dłużej, bo od 1447 formalnie do 1492 roku i był jednym z najaktywniejszych polskich władców, dzięki któremu właśnie Polska odzyskała Pomorze Gdańskie, o którym mówiłam Wam chwilę wcześniej. Bo to właśnie za jego panowania odbyła się ta słynna wojna 13-letnia, która trwała od 1454 do 1466 i to właśnie wtedy, po tej właśnie wojnie 13-letniej, odzyskaliśmy po 158 latach aż Pomorze Gdańskie i zajęliśmy Malbork. Dzięki panowaniu Kazimierza Jagiellończyka Polska stała się jednym z czołowych tak naprawdę państw w Europie. Dynastia Jagiellonów stała się jednym z takich czołowych domów panujących w Europie, czyli jedną z czołowych dynastii, które panowały w ówczesnej Europie. Miał też trochę więcej szczęścia w miłości niż jego brat Władysław, bo Kazimierz miał bardzo zgodne małżeństwo ze swoją żoną Elżbietą Rakuszanką, którą doczekał się aż 13 dzieci, w tym przyszłych polskich królów, bo później tron obejmą jego synowie, m.in. Jan Olbracht, Aleksander Jagiellończyk czy Zygmunt Stary. O tym, jakim był ojcem i mężem, dowiedziałam się z moich analiz internetowych. Jedynie to, że podobno był bardzo surowym ojcem, że krążyły takie opinie, że największą radość sprawiał mu płacz jego dzieci. Czy to prawda? Mam nadzieję, że nie. Zaczęłam już mówić o jego synach. Pierwszy syn, który objął panowanie po Kazimierzu, to był właśnie Jan I Olbracht, ale rządził dosyć krótko, bo tylko 9 lat od 1492, czyli od śmierci Kazimierza, do 1501 roku. Rywalizował o tę koronę z braćmi, ale ostatecznie wygrał, bo popierała go matka, popierała go szlachta i popierało go mieszczaństwo. Czy był dobrym królem? Jako król bardzo wzmocnił pozycję szlachty, co nie jest zbyt dobre dla pozycji króla w Polsce. Poza tym nie był zbyt ustatkowany, nigdy się nie ożenił, ale podobno miał wiele kochanek, czyli miał bardzo dużo romansów. Dzisiejsi historycy określają jego tryb życia jako hulaszczy. Co to znaczy po polsku? To znaczy, że lubił się bawić, lubił dobrze zjeść, lubił dużo wypić, lubił komfortowe, wygodne życie. A przez swoje romanse twierdzi się, że nabawił się choroby, która niestety ostatecznie doprowadziła do jego śmierci i dlatego zmarł dosyć szybko, bo już w 1501 roku. Kto będzie panował po Janie Olbrachcie? O tym opowiem Wam już w kolejnym odcinku podcastu o historii, ale doszliśmy już do 1500 roku, więc myślę, że jest to dosyć duży przełom w tych odcinkach o historii. Mam nadzieję, że wciąż się Wam one podobają. Dajcie mi znać, czy kiedykolwiek słyszeliście nazwiska tych królów, o których dzisiaj Wam mówiłam. Jestem bardzo, bardzo ciekawa. Pamiętajcie o tym, że transkrypcja jest dostępna na Patreonie i też ćwiczenia. A jeśli chcecie uczyć się polskiego razem ze mną, to zapraszam Was też na moje kursy A2 i B1 i A1 oczywiście. Ten kurs jest opublikowany już w całości, bo kursy A2 i B1 publikuję na bieżąco. To znaczy teraz jest ta zniżka, bo lekcje publikuję w każdym tygodniu nowe, dlatego też nie jest jeszcze kurs opublikowany całości, ale myślę, że jest to dosyć motywujące dzięki temu, co tydzień macie coś nowego, jakąś nową dawkę wiedzy. Jeśli macie jakieś pytania co do kursów, to dajcie mi znać, bardzo chętnie Wam na nie odpowiem. A jeśli chcecie dowiedzieć się, co było w poprzednich odcinkach o historii Polski, to wstawiam Wam tutaj całą playlistę tych odcinków na YouTubie dla tych, którzy oglądają ten podcast, słuchają go na YouTubie. I jeszcze z całego serca dziękuję moim patronom, którzy wspierają ten projekt. Link do Patreona jest oczywiście w opisie tego podcastu, jeśli ktoś chciałby do nas dołączyć, ale dziękuję Wam też wszystkim za wysłuchanie tego podcastu i do usłyszenia w kolejnych podcastach, do zobaczenia w kolejnych filmikach.
Trzymajcie się, pa pa!